Dobra, tu są wszystkie. O. Nie wolno telewizji oglądać. Telewizja i komputerki psują wzrok. A wy, panowie z miasta, to nie wiecie tego? Idziemy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam do wspierania Patronite Romek Zaklinacz Byków. To się zaprasowała. A niechcie. Podjadę bliżej warsztatu. Muszę parę zębów wymienić w grabiarce. To jest przetrząsacza z grabiarka, służy do grabienia i do przewracania. Bo też przewraca, zależy od ustawienia. A w tej chwili to ją ustawiłem tu tak jak do przewracania, ale tu chodzi o to, żeby było lepiej wejść między te gwiazdy, bo trzeba w tej pozycji po prostu jest lepsze dojście, żeby wejść, odkręcić. Wyrabia się, po prostu wyrabia się, bo on ciągle przecież pracuje, drapie. Podrzuca to siano, to trawę i cóż jeszcze. No ma kontakt z ziemią, po prostu pracuje, jest amortyzacja, ząb pracuje, po prostu pracuje w ten sposób. Wyrabia się i z czasem urywa się. Tu urywa się albo na dole. Ten się akurat tu ułamał. No zaczyna kropić, no ale z przewracania nic nie będzie chyba, ale zęby wymienić trzeba, no i cóż. Niech cię szlak trafi. Oj, 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 oj. Trzeba przeprosić. Powiedzieć przepraszam, śrubko, że spadłaś. Przepraszam. Dobra, tu są wszystkie. Tu mamy wyłamane i to chyba i nie jeden. Tu widzę dwa są wyłamane. Dać kropelkę oleju, żeby łatwiej było odkręcić. Dobra. Rosę zrobiło na sianie i to jest najgorsze, co może być. Na uprawy jest bardzo potrzebny, bardzo. Strasznie jest sucho. Tego deszczu jest tyle, czego się splątały. Tak, i założymy od razu drugi, bo się przydało, patrzę, tu nie ma podkładki sprężynowej. Tu też by się przydała podkładka, znaczy nawet zwykła. Puh. Od razu założę drugi, wtedy niektóre dziewczyny mają typowo imiona męskie, no jak Józefa, Wiesława, Franciszka, no nie, Frania. Chodziła z moją siostrą do szkoły, Romcia na nie mówili. I nawet nazwisko pamiętam, ale tu nie będę przy kamerze mówił, no bo może tam ktoś by oglądał i powiedział, no po co takie. Romualda, na nią mówili Romcia. Romcia. No. Z moją siostrą to Jadzio chodziła do jednej klasy. I one się kolegowały ze sobą. Romualda. Na nią mówili Romcia, Romka.
No Stanisława też często spotykane imię żeńskie, no jest Stasia. Bardzo często. U nas tam były też, pamiętam, że dziewczyny było imieniu Stasia. No jeszcze co? Jakie jeszcze? Józefa, no nie? Józia. No Radosława, być może. Ja nie słyszałem osobiście, ale na pewno jest Radosława. I ręce mam strasznie poszarpane, bo graty, piach, ziemia, kruca, fuks. Używam kremu, ale ja po prostu, bo ja jedyna rada na ręce to jest tak długo myć i szorować pomyksem, że nie dopuścić, bo zgrubia mi się skóra. A jak mi się skóra zgrubi, to po prostu w zgięciach, szczególnie palca, kciuka, pęka mi od środka. I to jest tylko i wyłącznie to. Nie mogę zapominać o tym pomyksie. Trzeba szorować pomyksem co raz, zdzierać te zgrubienia, żeby nie dopuścić do tego nawarstwiania się, bo później pęka, po prostu pęka. No i jeszcze jedno imię męskie mi się przypomniało u dziewczyn. Genovefa, Gienia. Przecież tam, gdzie są całe, to nikt nie wymienia pomimo, bo on może być, na przykład ten jest trochę wypracowany, ale on jeszcze może długo chodzić. To zależy od materiału. Nieraz jest tak, że dosłownie jest cieniutki, tak się wyrobi, a jeszcze chodzi. Aż się w końcu ułamie, no i wtedy to się wymienia, jak to się mówi, jak się ułamie. Przynajmniej jedna strona, no on jest podwójny, prawda? On jest podwójny i tak on pracuje. W tej obręczy tu. No ale i się wymienia, jak się złamie. Nikt tam nie chodzi i nie zagląda, że a może już ten jest cienki. Nie, wyłamie się to wtedy. I o tyle jest dobry, że jak on się wyłamie, to trafi w siano, to krowa go nie zje. Tylko później w zimę tam jak się na przykład zwala siano, czy obojętnie, czy luzem, czy z kostki, czy z balota, no to on po prostu trafi gdzieś tam na posadzkę, czy do koryta i słychać jak brzęknie, aha, jest ząb od grabiarki. Bo on się przeważnie ulamuje, nigdy nie ulamie się krótko. On się przeważnie ulamuje na długim odcinku. Jak tu się urwie, no to taki kawałek, no trudno, żeby krowa taki kawałek zjadła drutu, prawda? Krowa automatycznie to zostawi. A krótsze to zjadają. Nie, żart. Krowa może zjeść kawałek siatki ogrodzeniowej, kawałek drutu od pastucha, jeżeli będzie urwany bardzo krótko i jak to się mówi, zagwoździć się. Ale nie ma takiej możliwości, żeby krowa zjadła ząb od grabiarki, no nie. Nie ma. A to złom. O, proszę, pokażę coś. Coś pokażę do kamery. Jest okazja. Proszę, jak się wyciął. Wycięty jest, prawda? Że jego pół nie ma tu. Proszę bardzo, jak wyrobił się w obręczy. A się nie złamał. Znaczy, że materiał dobry. Ciekawe, czy rękoma go dam rady złamać, tak na krótko. No, już tu dałem rady. Niewiele, ale do połowy był wyrąbany, wycięty znaczy. Ale jeszcze się trzymał. No, takiego krowa nie zje, no niestety. Jakby trafił, to będzie w sianie. No jeszcze co tu można zrobić? Wziąć smarownicę i przesmarować te gwiazdy. Pchnąć, jak to się mówi, po razie tawotu. Ale tu trzeba tawotu nabić. No niestety trzeba tawotu nabić, bo nie mam tu w smarownicy resztówka. Dobra, trzeba szukać łopatki do wkładania smaru. Gdzieś musi tu być. Musi być w czystym pudełku, żeby się nie okurzyła się, żeby brud nie szedł do smaru. Pogoda jest jak jest, no ale trudno. Trzeba jakieś roboty znaleźć i coś robić. To jest marudne nabijanie, ale on jest tak dość gęsty, że raczej bym nie zaciągnął tak szczelnie. Nie wiem, czy to by się udało, ale tak później cała ta smarownica w smarze i tam też to takie
Raczej łyżką wkładam. To jest łyżeczka taka drewniana, czysta tam. No i już robi się pełno. Pchnąć powietrze, pchnąć i zaraz będzie gotowe. Oj. Dobra. Jest. Można spróbować zakręcić. Ja to najbardziej lubię używać to krótko. A tamtych dłuższych to używam, no jak gdzieś tam większą maszynę jakoś smarować i po prostu. Tam są różne, są z prostą tą końcówką, z krzywą. Dobra. Tu jest smarowniczka, jest przyklepana, widzę, że ma łeb. Łeb jej się świeci, ale czym ona przyklepana, co mi trafiło, to nie... Ale może to tylko tak wygląda. Ja muszę wziąć coś ostrego i tam jest w smarownicy jest taka kulka, która zamyka po prostu, żeby... Tu jest prosta wkręcona, ta była smarowana tak porządnie w zeszłym roku, była cała rozbierana. Bo ja tu w tej chwili jej nasmaruję, bo jest smarownica prosta, nie dojdę. Ale tu widać jest smar na boku, to jest w porządku. A tam to trzeba ruszyć szpilką. Cholera niby pracuje, ale jest normalnie zaklepana. Co to za cuda? Nie wiem, czy to pójdzie, zobaczymy. Kary za to się nie zapłaci, w razie co to ja będę wymieniał. Powinienem mieć taką smarowniczkę. Poszło. Dobra. I tam mówię, tam wystarczy 2-3 razy, to jest dziękuję i dość. Bo po co ma to iść tam na wierzch, na obudowę i w siano. Zresztą jak one lekko chodzą, prawda? Żadne nie piszczy, prawda? Tu ząb rusza o ten, proszę, jak ona leci lekko. Gdyby było piszczało, czy było sucho, to by tak lekko nie leciała. Tam nie ma sucho. Bo to raz na sezon dosmarować to jest wystarczająco. Przecież to nie ma dużych obrotów, prawda? Nie ma to dużych obrotów, jak się pracuje. Tam kręci się z jakąś prędkością, ale to nie są obroty. Nie są to duże obroty. No czepią tam o smarownicę, to jest normalne. O dźwigienkę. Tu marne dojście, ale w tych nowych maszynach są te talerze plastikowe też źle. Bo tu są te osłony są metalowe, z blachy. No bo to jest stara maszyna z 70 roku. W tych nowszych zaczęli później robić, to już oszczędność była materiału i zaczęli robić te osłony plastikowe. I jak nieraz się grabi, czy tam przewraca, jest wiatr i nawinie na gwiazdę siana, no to dochodziło, zresztą nawet od słońca. Ten plastik od warunków atmosferycznych, od słońca i zmiany temperatur kruszył się, wykruszał się po prostu. No tu nie, jak to się mówi, kamienie tu nie trafiają, tylko siano, słomę, nieraz słomę się grabi. No jest, mówię, przy wietrze może się nawinąć. Nieraz nawinie się tak, że jest taka bałda dosłownie gruba, ale blachy nie wyłamie, bo to jest blacha. O, i ustawienie, kąt ma dobry. Hej, a czego bokiem idzie? O, pochwaliłem ją. A ona wycina numery jakieś. O kurcze, wcale nie idzie. A bądź mądry. Zobaczymy, co tam jest. A to jest zagadka. Tak ładnie pasuje wszystko. Co tam się dzieje? Wywala bokiem i koniec. A trzeba ją wykręcić. Krzywa i to jeszcze oryginalna jest, bo jeszcze nawet czerwony kolor ma. Dobra, trzeba ją brać na kluczyk i spróbować. Jak nie, no to gwiazdę odkręcić. Takaś mądra, to my cię wykręcimy i zobaczymy, jakaś ty mądra. Trzeba hydraulkiem zalać śruby, żeby odkręcić śruby. To hydrol puszcza po prostu korozję, że
łatwiej jest odkręcić. Ja to mam taki sposób. Patyczek, parę kropelek hydrolu na śrubę i jakiś czas, jak to się mówi, zmięknie i się odkręci. No nic, to ja tu mam taką starą rozklepaną. Ale powiedziałem sobie, jak dojadę do miasta, to kupię jeszcze jedną, a nawet dwie. Bo tych 9, 10 jest, a 8 jest taka stara, rozklepana, no kurde. Ale tam chyba nawet zobaczymy, co tam jest. Bo tam może być tylko po prostu 11, tak podejrzewam, a może być 9, 11, trudno powiedzieć. Dobra, trzeba ją wykręcić. Ta zalewana była, tak. Poszło, aby się nie obracała. Zobaczymy. Poszła, ale się obraca skubana. I tu klucza nie włożysz. Od kurde. Ta może się odkręci. Ona powinna mieć zabezpieczenie, ale to tak jest. Nie wszystkie mają. Ta może się odkręci, bo ta ma oparcie tam na... Ta może. Jedno odkręca, a resztę będę się biedził. Pytał się mnie, śmieszną rzecz mi się zapytał. Telewizja była Polsat. Czy ja nakrętkę widzę? Ja mówię, panie, czy bez okularów? Ja mówię, jeszcze kreski na sufmiarce widzę bez okularów. A to coś niby, ja mówię, nie wolno telewizji oglądać. Telewizja i komputerki psują wzrok. A wy, panowie z miasta, to nie wiecie tego? Ja telewizji nie patrzę. Pies ganiał tam telewizję. Jak to mówią. No, trzeba płaski klucz przynieść i próbować. Klucz trochę wchodzi, ale nie całkiem, bo jest taka stopka jest na odlewie i ona przeszkadza. Może jakimś sposobem. Cholera. Może płaskim, ale płaskim co ja tu utrzymam? O, jakoś może mi się uda. Jakoś się zastawiło, że później jak ją się cofnie, to ja oczkowy założę. Ten oczkowy gięty założę. Bo ona wtedy podejdzie, bo się zwiększy odległość. Pójdę po lupę. Pójdę, mam w szufladzie lupę. I będę celował, a gdzie ona jest. Tak mi się przypomniało, ale pogoda dobra. Śruby się odkręcają, to może jeszcze raz pozdrowię. Mogę jeszcze raz pozdrowić? Bo tam była pogoda taka nieciekawa, teraz pogoda się poprawiła. Może da nam jeszcze dziś siano przewrócić. To jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Roberta z Kalisza, jego żonę Gosię oraz grupę Roberta z Pawaczy i Tokarzy. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam. Wiem, że to są moi fani. Chyba sił mi w rękach przybyło. Bo przyłożyłem klucz do tego i trzymam, a ja od razu wywali cholerę, ale nie wiem czemu. O, malutka. Tak, proszę pana. I teraz chodzi o to, że tu jest nakrętka, śruba, zabrać ją. Teraz kołnierzyk powinien pójść. Pokniemy tą osłonę i wtedy można będzie po prostu. O, no, łożysko ma luz. Podkładkę trzeba włożyć. Tą osłonę, zabezpieczenie, tam jest sigerka, ale z tą smarowniczką to zobaczymy. Mówiłem, dobre są te osłony, bo są metalowe tyle lat i nic im się nie dzieje. W środku są dwa łożyska stałe. 62,05, znam ten rozmiar na pamięć, ale tu trzeba położyć podkładkę.
to smaruję. Smaruję tą piastę, bo w środku są łożyska i one muszą mieć smar. Tu trzeba wyczyścić, zaraz wezmę szczotkę drucianą, tą smarowniczkę wykręcę. Udało się, teraz już go dostanę. Hop, dobra. Jest cigerek. Trzeba takie szczypce, ale o takie muszę jeszcze kupić. Czasem bo były, ale złamały się. No, trzeba podkładki. Mamy go. Tak. Te łożyska jeszcze mogą chodzić. Smar jest. Ale smarownicę wymienimy przy okazji. Dobra. Ale musi być holender cienka. Byle grubej nie założysz. Bo normalna podkładka taka jakaś sprężynowa to jest cholernie gruba. Czy jakaś... To musi być płaska podkładka. Cholera, zerknąłem do skrzynki. Jest! Dobra. Trzeba myśleć, co tu zrobić, cholera, z tym. Co tu zrobić? O, tu jest jakiś siger, ale to nie stąd. To jest ten z grabiarki, a ten to na ziemi był. Dobra. Nie, ta za mała, to z oka widać. Ale ta może podejść, tylko to może być mało. A wziąć się do światła. Akurat może. I weszła. I może być całkiem dość może być. Prawdopodobnie więcej nie potrzeba. Tak, tamta z podłogi. Cholera. Dobrze. Właśnie chcę wymienić smarownicę, ale tej, co ja wymieniłem, nie idzie ustawić. Bo ona musiała być tak, a tak to tam pójdzie bokiem. Zobaczymy, co to pokaże nam, jak założymy dekiel. No niby byłoby, ale spróbujemy. Zabezpieczyć trzeba. Wymieniłem smarowniczkę, nasmarowałem. Przykręciłem piastę na miejsce. I gwiazdę, wszystko gra. Gra muzyka. Jak ładnie się kręci. Gra muzyka. Dobra, wszystko gra. Drodzy internauci, przetrząsaczo z grabiarka, przejrzana, zęby wymienione, nasmarowana. Oj, pogoda się zrobiła, słonko świeci. Można jechać siano przewracać. Gdzie ty żeś tu wyleciał? Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Jakuba Golana, Dominika Capka, Andrzeja Mazepusa oraz Marcina Swaczyna i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.